To wszystko było od samego początku nie tak, jak powinno być. My jesteśmy ranni. Następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mają teraz ich wyciągać z domów o 6 rano i stawiać przed sądami? Allahu Akbar! To wszystko się upiecze? Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Stodoła Mirka Miniszewskiego, tuż przy płocie z Białorusią, kilka kilometrów od Usnarza Górnego. To jest miejsce specjalne, Mirku, w którym jesteśmy. Miejsce, z którego szła pomoc szerokim strumieniem do ludzi w lesie, którzy gdzieś byli tutaj w okolicy. No tak, to miejsce jest już w tej chwili pobojowiskiem, bo to jest zlikwidowany magazyn, od dawna nieużywany. I trudno w to uwierzyć, ale przez to miejsce przewinęło się, ja myślę, że gdzieś tak średnio licząc różnych rzeczy, wartości, myślę, że powyżej 1 000 000 złotych. Samych śpiworów, myślę, że nie, no myślę, że same śpiwory tutaj, które przeszły przez to miejsce, to było jakieś 1 000 000 złotych. Ale to już jest historia. To się przelicza też na pieniądze, ale też na konkretne uratowane ludzkie życie. To się przelicza na ludzi, którzy te śpiwory przysyłali i pieniądze na nie. Bo tutaj było tak, że po prostu przyjeżdżały transporty i codziennie przyjeżdżały transporty. I to było tak, że po prostu na Facebooku w pewnym momencie napisaliśmy, że potrzebujemy śpiworów takich profesjonalnych, jak to się mówi, himalajskich, wyprawowych. I zdarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, żeśmy wyczyścili magazyny w Polsce, ponieważ takie śpiwory to jest towar premium. W salonach takich sklepów sportowych to one są po 1-2 sztuki. No i też prawda jest taka, że w momencie, kiedy śpiwory zaczęły być kupowane przez ludzi w Polsce dla nas, no to też automatycznie podskakiwała ich cena. Były na przykład takie zestawy ratunkowe, takie pakiety z takim namiotem małym, z folią termiczną. One kosztowały 50 zł, natomiast w pewnym momencie w ciągu jednego dnia podskoczyły z 50 do 99 zł. Bo wykupiliśmy chyba wszystko, co było w Polsce po prostu. Ale teraz tutaj już są tylko takie pozostałości, tak, z których będzie mogło cały czas skorzystać Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, tak, to którego jesteśmy członkami. Trzeba to stąd zabrać po prostu, tak? Bo to już się nic nie dzieje w tym miejscu. To jest historia. No właśnie. Czy to jest historia, o której nowy rząd, ludzie, którzy gdzieś przemykali się przy tej granicy, zapomną? Czy my też powinniśmy o tym zapomnieć? Tego nie było? Nie było tych rzeczy w tym magazynie, nie było tych śpiworów drogocennych, nie było tych ludzi, którzy dostawali te śpiwory i pomoc? My o tym nie zapomnimy, na pewno. Nie zapomnisz ty, nie zapomnę ja i te kilkanaście, kilkadziesiąt, może kilkaset osób, które brało udział w tym, co tutaj się działo. Natomiast musimy wiedzieć jedną rzecz, że jedną z podstawowych funkcji polityki, w tym rządów, jest funkcja zapominania lub też programowego zapominania. Ponieważ
jak to się mówi, jest takie ładne pojęcie popularne w języku biznesu, musi nastąpić sytuacja business as usual. Czyli interesy muszą kręcić się dalej, a narracja przypominająca o tym wszystkim, co się wydarzyło, będzie narracją przeszkadzającą. To się działo w historii zawsze. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce to wygląda tak, że ten temat przestaje po prostu istnieć. Tak jak po II wojnie światowej temat zagłady Żydów przestał być popularny, przestał być podejmowany, wręcz stał się niewygodny. Z tym się na przykład zmagali ocaleńcy z Holokaustu, którzy w pewnym momencie byli proszeni, nawet w własnych domach, w rodzinach, żeby już o tym nie mówić. Nie mówmy już o tym. Nie mówmy, bo... No bo było, no, to się zdarzyło jakby, no ale no co, ile można wałkować ten temat. Ty też dostałeś ostatnio dostałeś komentarz na Facebooku, że ile można już mówić o tym wszystkim, już może skończmy. Wiesz, było takich dwóch pisarzy po Holokauście, ocaleńców. Pierwszy to był Jean Amery, a drugi to był Primo Levi. Oni napisali książki, w których wspominali o tym, co przeżyli, co się im wydarzyło. I oni obaj popełnili samobójstwo, ponieważ nie byli w stanie funkcjonować w świecie, mając w pamięci to, co się wydarzyło w ich życiu, a świat nie chciał za bardzo słuchać o tym. Oczywiście tutaj mamy zupełnie inną sytuację, tutaj nie mamy aż takiej traumy, jak ocaleńcy z Holokaustu, ale... Ale czy to można powiedzieć, że my żadnej zupełnie traumy nie mamy? Nie no, my traumę mamy, ale my z tą traumą będziemy bardzo niewygodni. Już jesteśmy niewygodni. Dlaczego niewygodni? Dlatego, że ludzie muszą dalej prowadzić interesy. Kto? Jacy ludzie? No na przykład Polska z Białorusią i z Rosją, Europa z Rosją, Europa z Białorusią. Ja myślę, że pewnie może się mylę, może się nie mylę, ale kiedy tak patrzę na narrację, która w tej chwili funkcjonuje w mediach, to myślę, że to jest przygotowanie do business as usual z Białorusią i z Rosją. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że w Polsce wiele osób, wiele firm, począwszy od lobby transportowego, czyli firm transportowych, które są jednymi z największych w Europie, no, mają bardzo wielkie straty wynikające z faktu, że granica z Białorusią jest zamknięta. Transport na wschód był jedną z głównych takich funkcji naszego lobby transportowego, które w tej chwili dużo traci. Lobby nawozowe. Rolnicy czekają na nawozy z Białorusi, które do nas nie przychodzą od dłuższego czasu. To jest przede wszystkim lobby przemytnicze. Tutaj pamiętajmy, całe pogranicze żyło przez długie lata z fajek, z alkoholu i paliwa, którego nie ma. To są ludzie, którzy tracą pieniądze. To siły, które funkcjonują w świecie zawsze, wszędzie, to nie tylko tutaj, no będą dążyć do tego, żeby to przywrócić. Zobacz, jak się zmienia narracja o Ukrainie, o wojnie w Ukrainie. Jeszcze niedawno pisano o nich jako bohaterach. Chwalono się, cieszono, kiedy rozpieprzyli gdzieś tam ruskich w jakimś tam kotle, że kadyrowcy, takie piękne były opisy i to wprost było w prasie już jakby bez cenzurowania języka, że przyjechali kadyrowcy i chłopaki z Ukrainy roznieśli ich jak gnój po polu. I wszyscy się cieszyli. Bardzo popularne było hasło jak to było? Ruski wojenny karablь, idi na chuj. Ludzie nosili koszulki z tym napisem. Tego nie ma. Od jakiegoś czasu jest taka narracja, że Ukraina przegrywa, że powinna się przygotować na rozmowy pokojowe. Kongres amerykański przedłuża uchwalenie pakietu pomocowego dla Ukrainy. I myślę, że to jest takie powolne przygotowywanie do zakończenia tej wojny. To jest wojna pozycyjna, to nie jest... Pamiętajmy, że II wojna światowa musiała zakończyć się tym, czym się zakończyła, ponieważ Hitler złamał
zbyt wiele sojuszy i zbyt wiele układów i też zwyczajów biznesowych w świecie Zachodu, no i musiano go zniszczyć. Ale pierwsza wojna światowa, czyli wojna pozycyjna, zakończyła się rozejmem. I po prostu nie ma innej możliwości. Wojen pozycyjnych się nie wygrywa w warunkach XXI wieku. Czyli ten sam proces, który teraz omówiłeś w kontekście wojny w Ukrainie, on już się rozpoczął dokładnie w związku z tą trwającą zbrodnią, kryzysem na pograniczu polsko-białoruskim, tuż obok nas. No tak, nie, to był element, ja to postrzegam jako element tego procesu, tak? Przecież to już do znudzenia powtarzaliśmy i powtarzamy, że obecność migrantów tutaj w tym miejscu jest czymś kompletnie nienaturalnym. To nie jest naturalny szlak migracyjny. On musiał zostać, że tak powiem, wytworzony przez reżimy, bandyckie reżimy tutaj zza naszej granicy, tak? Czyli białoruskie, a tak naprawdę ruskie, ponieważ to Łukaszenka nie jest w stanie nic sam zrobić, musiał mieć do tego aprobatę i inspirację Kremla, tak? Więc to, co się tutaj wydarzyło, było wstępem do tego całego procesu ataku Rosji na cywilizację. Nie na cywilizację zachodnią, tylko na cywilizację w ogóle, tak? Czyli żeby ten biznes znowu ruszył ze Wschodem, z Białorusią, z Rosją, twoim zdaniem państwa zachodnie będą przyspieszały ten proces zawarcia pokoju na różnych warunkach, jeżeli chodzi o samą Ukrainę, a jeżeli chodzi o pogranicze polsko-białoruskie, no to co? To wyparcie tych śmierci, tych zaginięć, tego bólu, który przeżywali ludzie w drodze, który też i my przeżywaliśmy i chyba nadal przeżywamy. Powiem ironicznie, a ile było tych śmierci? 50, 60, nawet jeśli było ich 500 i wszystkich tych śmierci nie znaleźliśmy. Co to jest? Jakie to ma znaczenie? Ja rozumiem, że mówisz tak ironicznie. No ironicznie, oczywiście, musimy to dzisiaj mówić, ponieważ ludzie dzisiaj o ironii nie rozumieją, więc trzeba zawsze dać przypis do tego. Tak, teraz mówię ironicznie. Znaczy dla mnie, który tutaj się urodził i mieszkał i przeżył to wszystko, to ma znaczenie, bo przecież tych śmierci nie powinno być. Gdyby było prawo przestrzegane, prawa człowieka tutaj na pograniczu, gdyby służby zachowywały się godnie i etycznie i nie wyrzucały ludzi do białoruskiego lasu, tak jak robili to Białorusini, wyrzucając tych samych ludzi do polskiego lasu, na pewno wielu śmierci dałoby się uniknąć. Ale czy mamy przejść nad tym wszystkim do porządku dziennego? To się wydarzyło i koniec, trudno, niech tak będzie? I tak przejdziemy. Musimy przejść do porządku dziennego, chociażby z uwagi na to, że my też musimy jakoś funkcjonować, mamy rodziny, mamy swoje zobowiązania, tak? Ale wiesz co, ja w ogóle myślę, że my cały czas poruszamy się na takim poziomie narracji, który dla mnie przestaje być w ogóle odpowiedni. Ja dużo myślę ostatnio, ponieważ też staram się wrócić do normalności, próbuję jakby wyzdrowieć. Też jakby warto powiedzieć jedną rzecz. Od tego w ogóle zacząć. Osoby, które doświadczyły traumy w związku z tym, co się wydarzyło na tej granicy, od tego zacznijmy. Doświadczyły traumy, to ta trauma nie była wynikiem tego, że oglądaliśmy nieszczęście ludzkie i oglądaliśmy trupy. Bo tylko z faktu tego, że znajdujesz zwłoki i pomagasz się wynieść z lasu, to jeszcze pojawia się stres, tak? Ale trauma, taki jaki doświadczyli aktywiści, była wynikiem tego, że tą traumę zgotowało nam państwo. Bo wrócę do tego jeszcze. To nie fakt, że szedłeś do lasu z pomocą spowodował traumę, tylko fakt, że ta sytuacja wydarzyła się w konkretnym kontekście przede wszystkim naszego lęku wobec funkcjonariuszy. Ja pamiętam tę sytuację w lesie. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy razem z dziewczynami składaliśmy złamaną nogę chłopakowi i obok jeździły patrole Straży Granicznej. I pamiętam mój lęk wynikający z tego faktu, przerażenie, to, że musieliśmy używać latarek takich czerwonych na minimalnym stopniu
jasności, żeby cokolwiek widzieć, bo ta noga była w strasznym stanie. Obok jeździły samochody, jeździli ludzie, a jedyne, co ja mogłem zrobić, to zadzwonić do lekarza, który instruował nas, co mamy z tą nogą robić, ale ten lekarz nie mógł przyjechać. To wszystko było od samego początku nie tak, jak powinno być. W ogóle to po kolei. I teraz tak, i ty, i ja, i nasi przyjaciele, i wiele innych osób doświadczyli traumy, a ta trauma, ludzie o tym może sobie nie zdają z tego sprawy, trauma powoduje fizyczne uszkodzenia mózgu. Trauma powoduje zmiany w strukturze neuronów. To są procesy nieodwracalne. Ja nie chcę się tu żalić, tak? Ja myślę, że ja jestem niespecjalnie aż tak mocno uszkodzony, w przeciwieństwie do wielu innych osób, które tego doświadczyły. My jesteśmy ranni, tak? Czyli te osoby, które ja widzę, jedna z naszych przyjaciółek, nie będę mówił kto, jest w tej chwili w szpitalu. Nie dlatego, że nie radzi sobie w życiu, tylko dlatego, że została przez państwo polskie. Powiedzmy to sobie wprost. To jest coś, czego się nie da zapomnieć z perspektywy osoby, która te straty poniosła. To jest tylko, chciałbym to jakby powiedzieć. Druga rzecz jest taka, i sobie to uświadomiłem ostatnio i chcę to powiedzieć, w ogóle przygotowuję się do takiego jakby z grupą osób do przedstawienia takiego podsumowania tego, co się wydarzyło w trochę bardziej taki bardziej uroczysty sposób. Dzisiaj będę tylko wzmiankował o tym, co chcę powiedzieć. Druga rzecz jest taka, że uświadomiłem sobie, że wprowadziliśmy do języka zupełnie nowe pojęcie. Ja mam udział w powstawaniu tego pojęcia i nasza grupa, tak, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Mianowicie wprowadziliśmy pojęcie ratownictwa humanitarnego. To jest coś, czego nie było wcześniej nigdzie na świecie, bo organizacje humanitarne działają w różnych miejscach świata od bardzo dawna. To jest raz. Ratownicy jako tacy też funkcjonują, czy to ratownicy pogotowia, czy ratownicy górscy. Natomiast ratownictwo humanitarne to jest pojęcie, które może się pojawić wyłącznie w kontekście tego, kiedy ludzie, którzy są ratownikami humanitarnymi, robią to wbrew państwu. Robią to zamiast państwa. Robią to, ponieważ świat, w którym żyją, jest tak że nie mogą liczyć na normalne wsparcie. Bo przecież w normalnej sytuacji to my tutaj nie mielibyśmy być nic do roboty. Tym się zajmuje Straż Pożarna, Straż Leśna, Straż Graniczna, Policja, Pogotowie, tak? Oni się zajmują takimi rzeczami. Na całym świecie tym się zajmują powołane do tego służby. Tutaj zamknięto ten teren, wprowadzono tutaj stan wyjątkowy po to, żeby właśnie te normalne mechanizmy nie działały. I one nie działały. W związku z tym myśmy zastąpili wszystko. Wszystko zastąpiliśmy. Zastąpiliśmy catering, zastąpiliśmy firmy transportowe, zastąpiliśmy pogotowie ratunkowe, zastąpiliśmy kompletnie wszystko, tak? To jest wyższy poziom. W ogóle jeszcze wyższy poziom, który sobie ostatnio uświadamiam, to myślę, że mogę to powiedzieć raz, że z perspektywy już wieku, w którym jestem, dwa, z perspektywy osoby, która, jak to ładnie się mówi, nie jest nadal na żadnej liście płac, więc mogę mówić więcej niż inni, a trzy, jako filozof. Myślę, że w ogóle ja doświadczyłem tutaj takiej sytuacji, w której kwestionuję jakby politykę w ogóle, ład polityczny na świecie w ogóle. I powiem to tak. Był taki czas, kiedy tu przyjeżdżali dziennikarze i pytali mnie o to, co ja myślę. I ja mówiłem, no tak, no z jednej strony są granice, taki jest ład prawny, Straż Graniczna powinna pilnować tych granic w tym ładzie prawnym, ale powinna zarazem działać humanitarnie i zgodnie z prawem. Dzisiaj myślę, że wznosząc się na trochę wyższy poziom, chciałbym powiedzieć tak. Migracje należą do podstawowych funkcji gatunku ludzkiego. Migracje były o wiele wcześniej niż powstały jakiekolwiek stany polityczne. Stan polityczny, mówię
językiem jakby stan, czyli pewien stan prawny, tak? Stan prawny, stan jako państwo, state po angielsku. Stan polityczny to jest późna rzecz w historii ludzkości. Wcześniej były migracje, ludzie migrowali, ponieważ taka jest natura człowieka. I to nie jest tak, że migranci łamią zasady, naruszając granice państw. To jest tak, że państwa narodowe złamały naturę, stawiając granice. Część osób powie, że jestem idiotą. Spoko. Mam to w dupie. Powiem jeszcze więcej. Taką hipotezę sformułuję. Powstanie państwa narodowego i wyznaczenie przez nie granic jest aktem przemocy, która funduje to państwo. Czyli w ogóle sam fakt istnienia państwa narodowego, państwa jako takiego jest aktem przemocy. I w związku z tym nie możemy postrzegać inaczej funkcjonowania współczesnego świata jako świata zorganizowanej przemocy, polegającej na istnieniu państw, które wytyczyły swoje granice, ponieważ jest to rzecz patologiczna z punktu widzenia natury ludzkiej. Pewnie niektórzy zapytają, no dobra, ale co w takim razie? To pozwolić na to, żeby ludzie jeździli po świecie sobie jak chcieli? No to jakby to powiedzieć, no tak było mniej więcej jeszcze 100 lat temu. To przecież nie... To nie my wymyśliliśmy ideę globalizacji otwartego świata, tylko to wymyślili ludzie, którzy dzisiaj wzmacniają granice, ponieważ okazało się na samym finale, że ta otwartość dotyczy wyłącznie kapitału ludzkiego. Ewentualnie jak człowiek się przyklei do kapitału, to może z nim podróżować. Natomiast człowiek bez kapitału nie może się poruszać. Jeżeli masz pieniądze, to możesz sobie zamieszkać, będąc kim chcesz, możesz zamieszkać w dowolnym państwie na świecie. Oni ci dadzą rezydenturę, dadzą ci prawo pobytu, ale musisz mieć kasę. Wszyscy zapominają o tym, że państwa narodowe jako takie właśnie powstały dzięki imigracji, dzięki migracjom, gdzie ludzie przyjechali pracować po to, żeby ten kapitał wytwarzać, tak? Natomiast cywilizacja Zachodu dzisiaj okopała się w swoim bastionie, próbuje za wszelką cenę chronić styl życia i swój dobrobyt, który to, pamiętajmy, dobrobyt cywilizacji Zachodu został ufundowany na łupieszczej polityce kolonizacji, a powiem jeszcze więcej. Takie na przykład, bo mamy państwa narodowe i mamy też imperia, które były w historii. Takie jak Imperium Brytyjskie, Imperium Osmańskie, Imperium Rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. Imperium z kolei to jest taki twór, w którym, jakby to powiedzieć, że Imperium Brytyjskie zostało ufundowane na legalizacji piractwa morskiego, zwanego bukienierstwa i korsarstwa. Po prostu królowa angielska dała w XVI wieku piratom, bandytom morskim glejty, które pozwoliły im robić jumę na Hiszpanach, na koloniach hiszpańskich. Więc pod jakby ochroną królowej brytyjskiej piraci, tacy jak niejaki Raleigh, który potem został szlachcicem, jeździli i napierdalali po prostu Hiszpanów po morzach, po ich koloniach, zabierali wszystko. W ten sposób zbudowali politykę Wielkiej Brytanii. Potem ta mocna Wielka Brytania najechała pół świata, tam ludzi, Indie, Kanada, prawda, Australia, tam wszędzie, gdzie jechali Brytyjczycy, wszędzie robili sobie miejsce, wycinając w pień miejscową ludność. Polityka kolonialna to był fundament Europy. O to między innymi też była II wojna światowa. O to, że Hitler, Niemcy jako takie zostały po I wojnie światowej pozbawione kolonii i wkurzyły się na to, więc postanowiły sobie skolonizować wschód, Polskę, Białoruś, Rosję. Tam miały być kolonie niemieckie, ponieważ musi posiadać państwo takie jak państwo zachodnie, w takiej koncepcji. W ogóle cała idea naszej cywilizacji oparta jest na tym, że musimy mieć zasoby
w postaci kolonii, tak? Czyli miejsc o taniej sile roboczej, miejsc, gdzie możemy pozyskiwać tanio różnego rodzaju minerały, zasoby i z tego żyć. I teraz, kiedy myśmy, tak? Mówię jako przedstawiciel świata zachodu, Polska się nie załapała na ten proces, bo byliśmy wtedy pod rozbiorami, potem była pierwsza i druga wojna światowa, komunizm, ale dzisiaj jako członkowie Unii Europejskiej, otrzymując kasę z Unii Europejskiej, jesteśmy beneficjentami, tak? Czyli można powiedzieć, że te wszystkie drogi, które pobudowaliśmy, ten dobrobyt polski, ten wzrost gospodarczy jest również ufundowany dzięki pieniądzom, które powstały z inwestycji poczynionych w oparciu o łupieszczą politykę świata. I na przykład, wiesz, jeszcze jest taka sytuacja, bo niektórzy mogą się zastanawiać, o co właściwie chodzi Rosji. No Rosja generalnie według takiej doktryny, którą sformułował niejaki Dugin, czarny charakter rosyjskiej myśli politycznej, jest krajem, znaczy jest cywilizacją, która jest w kontrze do cywilizacji atlantyckiej, której centrum było jakby osadzone wokół Imperium Brytyjskiego, które mając dostęp do morza mogło tą politykę kolonialną stosować. Rosjanie nie mieli, pamiętajmy, że Rosjanie nie mają w zasadzie dostępu do morza. Oni mają dostęp w Murmańsku, na samej północy, mają na Bałtyku. Oni nie mają dostępu do morza, w związku z tym ich procesy ekspansji były mocno zahamowane przez stulecia. Oni mogli tylko dokonywać ekspansji na wschód, tak? Czyli dotarli aż praktycznie do Morza Japońskiego i trochę na zachód. I oni o co są wkurzeni Ruski dzisiaj? O to, że no nie mogą dalej łupić, tak? Że ich łupieszcza polityka imperialna skończyła się w momencie upadku Związku Radzieckiego i nie mogą okradać takich państw jak Polska, jak Estonia, Łotwa, Ukraina i tak dalej. Po prostu zobaczmy, że Rosja nie wytworzyła żadnej kultury przemysłowej, a jeśli wytworzyła, to wyłącznie w oparciu o kradzież pomysłów, ponieważ wszystko, co mają Rosjanie, cała technologia, to jest technologia, która została ukradziona innowacyjnym społeczeństwom Zachodu, tak, wszystko, począwszy od optyki, przez samochody, bombę atomową, program podboju kosmosu, wszystko zostało ukradzione w ramach jumy i szpiegostwa przemysłowego. Oni są o to, że nie mogą dalej kraść. No i teraz teraz jakby ta wojna, która teraz się toczy, jest to jakby wojna cały czas o to samo. Znaczy, mówiąc, skracając, dokonując takiego wstępnego podsumowania, jakby uczestniczymy cały czas w tych procesach, które są efektem tego, że cywilizacja, w której dzisiaj żyjemy, jest u samych podstaw. I wracając do kwestii migracji, to nie jest tak, że migracja, której doświadczamy, jest problemem, czy też jest pewnym problemem, z którym sobie Zachód musi poradzić. Nie. Ta migracja, której teraz doświadczamy, jest elementem fundamentalnym, elementem składowym tej cywilizacji. To jest element tej cywilizacji. Nie ma tego porządku cywilizacyjnego, gospodarczego i prawnego, w którym funkcjonujemy, bez zjawiska migracji. To nie jest tak, że możemy ten problem rozwiązać, ponieważ musielibyśmy rozwiązać w ogóle naszą cywilizację. On istnieje, jest wpisany w naszą strukturę i my będziemy z tym żyć. Ponieważ nic nie zatrzyma człowieka w jego podróży do lepszego życia, ponieważ tak, ludzki gatunek istnieje od samego początku istnienia, czyli mniej więcej 250 000 lat temu, a 6000 lat to jest cywilizacja, którą możemy prześledzić w różnych artefaktach, prawda, jako pewien proces polityczny, proces, który jest zapisany, też możemy go prześledzić w artefaktach archeologicznych. Tak to wygląda po prostu i jakby to jest taki ogólny poziom, a na tym takim poziomie najbardziej podstawowym, to my tutaj mieszkający na tym pustkowiu w pewnym momencie się skonfrontowaliśmy z tym problemem, on dotknął nas w takim stopniu, w jakim nas dotknął i my się zastanawiamy jakby o co w tym wszystkim chodzi, tak? I też mówiąc w czasie przeszłym o tym przez polskie państwo, między innymi nas, cały czas mamy w głowie państwo Kaczyńskiego, no i jego wspólników w tym dziele zniszczenia i zła na pograniczu polsko-białoruskim. Ale już mamy w
zasadzie od 15 października nową rzeczywistość powyborczą i tylko było kwestią czasu, kiedy powstanie rząd Donalda Tuska. Nie wiem, Mirku, jak ty, ale dla mnie nic się nie zmieniło. Po wyborach, po ogłoszeniu tego, że to Donald Tusk został tym premierem, cały czas No bo na nie może granicy jest to, co było, czyli polska Straż Graniczna, jeżeli kogoś złapie, to zgodnie z tym, co wymyślił Wąsik z Kamińskim i tam z Morawieckim i z Kaczyńskim, można wyrzucać ludzi do lasu. Premierowi Tuskowi zabrakło, nie wiem, odwagi, a może cały czas brakuje, by w swoim exposé w Sejmie powiedzieć jednym zdaniem: wywózki oficjalnie będą od zaraz skończone. Nowy rząd potrafił w jednym momencie zlikwidować komisję smoleńską z Macierewiczem, powiedzieć konkrety o lasach państwowych i o tym, że ta polityka łupania polskiego dobra narodowego, jakim są lasy, polska przyroda, to wszystko się skończy. No a o granicy, o kryzysie migracyjnym będzie bardziej po ludzku. No to nasza wspólna przyjaciółka, znajoma mówi: ale po ludzku, czyli co? Kanapkę dadzą, wyrzucając do białoruskiego lasu? Czy to, o czym mówisz, czyli o tym procesie zapominania, wypierania, ma też i tego, że ten biznes ma się kręcić z Białorusią i Rosją, to wszystko ma wpływ na to, że mimo, że już ten nowy rząd już jest, nie słyszymy wyraźnej deklaracji i sygnału skierowanego do komendantów Straży Granicznej: koniec z tym złem, które było, rozliczymy to wszystko. Przecież komendant główny policji sam uciekł z tego tonącego okrętu, ale komendanci Straży Granicznej mają się dobrze. Powiem ci tak, ja nie wiem, mi się wydaje, że jakby to jest tutaj kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że Polska funkcjonuje w ramach ładu Unii Europejskiej. To, co się działo tutaj przy naszej granicy, odbywało się przy cichej aprobacie Unii Europejskiej. Tak? To oczywiście myśmy tu wykonali, czy myśmy, w sensie Polska, polskie państwo, wykonało brudną robotę, ale jakoś nie było ze strony Europy żadnych głosów, że to, co robicie, jest niewłaściwe. Więc to się odbywało za przyzwoleniem. Druga rzecz jest taka, że alternatywą do tego, co robi tutaj Polska Straż Graniczna, jest Frontex. Jak Frontex tu wejdzie, to już w ogóle nic nie będziemy mieli wpływu na to, co się dzieje, ani nie będziemy mieli nad tym żadnej kontroli. Następna rzecz jest taka, że pamiętajmy, że otwarcie szlaku migracyjnego przez Rosję tutaj było elementem negocjacji. To tak, no, oni w ten sposób negocjują. To były ich rozmowy na temat biznesu. I jeżeli dojdzie do sytuacji, w której my będziemy teraz mogli wrócić do business as usual, to jestem przekonany, że ten szlak zostanie zamknięty. Wiesz, to, co się dzieje wyłącznie pod kontrolą służb specjalnych Rosji i mafii, które organizują ten przerzut, a pamiętajmy, że na poziomie takim ontycznym, no to nie ma różnicy między mafią a rosyjskimi władzami. To jest jedno i to samo. Jeżeli Kreml powie, że koniec, tak, bo wracamy do business as usual, to tutaj nie będzie żadnego szlaku migracyjnego. I na to czeka nowy rząd? Aż samo to wszystko wygaśnie? No pewnie tak. To będzie, mi się wydaje, najłatwiejszy sposób. Pamiętaj, nie spodziewasz się takiej decyzji, rozkazu, aby skończyć natychmiast z wywózkami? Ale to będzie trudne, ponieważ to, tak mi się wydaje, jeżeli by padł taki rozkaz, to by oznaczało, że kwestionujemy to, co było. Jeśli kwestionujemy to, co było, to musimy rozliczyć tych, co to robili. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której teraz nagle byśmy musieli rozliczyć, ponieważ wiesz, ile osób musiałoby stanąć przed sądem za przestępstwa, które dokonali. Czyli to wszystko się upiecze, twoim zdaniem? Tak, tak jak zawsze się upiekało. Pamiętaj, że po II wojnie światowej odbyły się głośne procesy norymberskie, parę procesów w Niemczech, natomiast liczba zbrodniarzy wojennych niemieckich, która została osądzona, to jest garstka. Większość zbrodniarzy hitlerowskich to byli ludzie, którzy tworzyli potem struktury takich państw jak NRD, RFN. To byli ludzie, którzy byli potem burmistrzami i sędziami w Nowych Niemczech. A pamiętajmy o tym, że kilkadziesiąt tysięcy nazistów to są ludzie, którzy zaścielili szeregi współpracowników CIA. W zasadzie, patrząc nawet na nasze podwórko, komunistów też
No przecież nie można, rozliczyłeś. no musiałbyś nagle... Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której nagle polski rząd szlachetnie... No bo co? No to musieliby No bo tą samą... Prawo i Sprawiedliwość, ale takie te prawdziwe, nie Kaczyńskiego. Ale ja myślę, że to będzie z punktu widzenia polskiego rządu to będzie najprostsze. A poza tym pamiętaj, że po drodze wydarzyła się pewna rzecz. Mianowicie tekst naszej dawnej koleżanki Małgorzaty Tomczak, opublikowany w Gazecie Wyborczej, który moim zdaniem nie jest żadną pomyłką, tylko jest bardzo inteligentnym i bardzo rozmyślnym elementem, wstępem do sytuacji, w której osoby, które jeszcze niedawno, nie będę wymieniał ich nazwisk, bo to osoby, które tutaj także przyjeżdżały, które były w Usnarzu, które głośno krzyczały, że to, co się dzieje, jest nielegalne i niegodziwe, należy to rozliczyć, te osoby teraz mówią, że no nie możemy nic zrobić, bo przecież tekst Małgorzaty Tomczak w Gazecie Wyborczej ujawnił, że niestety kłamaliście, niestety to, co robiliście, było fejkiem. A nawet jeśli nie było, to mamy związane ręce. Dlaczego ten tekst ukazał się w Gazecie Wyborczej? Dlaczego właśnie w Gazecie Wyborczej, a nie na przykład w jakimś prawicowym czasopiśmie, tylko właśnie tam? Dlaczego w takim czasie? I dlaczego w taki sposób? Bo kiedy czytasz ten tekst, to widzisz, że on jest napisany tak inteligentnie, że osoba, która go napisała, może powiedzieć, ale ja nie to miałam na myśli, a z drugiej strony cała prawica cieszy się, że ten tekst się pojawił, nawet premier Morawiecki go komentuje, ponieważ ten tekst jest napisany tak, że możesz zrobić z nim dokładnie co chcesz. Tam nie ma przypadku. Ja się z tym pogodziłem, ponieważ ja, jakby to powiedzieć, słuchaj. No nie pogodziłeś się tak do końca, bo jak widzisz, jak ktoś po raz kolejny, powołując się na ten tekst, relatywizuje to, co się wydarzyło, no to Piotrek, jak rozmawiamy przez telefon, to jesteś podobnie wkurzony jak ja, Piotrek, jak wielu innych ludzi z pogranicza. Mi się przydarzyło w życiu przypadkiem zdobyć wykształcenie. Historia, z której wychodzę, czyli mój dom, moja rodzina, moje jakby życie wcześniejsze, nie predestynowały mnie do tego, że zdobędę takie wykształcenie, że będę zajmował się tym, czym się zajmuję. Wręcz przeciwnie. Więc ja mam cały czas poczucie, ja w środku jestem prostym chłopakiem po zawodówce. I po drugie jestem zmęczony. Wiem, że nie jestem w stanie podjąć walki politycznie, ponieważ nie jestem politykiem, a nie jestem politykiem, ponieważ nie umiem mówić jak polityk, mogę mówić tylko to, o czym myślę wprost, natomiast to, co mówię, nie jest polityczne. To jest po prostu moje myślenie, tak? Wprost, bez zakrywania i bez dyplomacji. Natomiast kiedy sprowadzam to w takim też procesie terapeutycznego powrotu do rzeczywistości, bo ten powrót powoli następuje, to powiem Ci tak. Udało mi się z Tobą razem i z paroma jeszcze osobami, udało mi się uratować trochę ludzi. Myślę, że sam osobiście uratowałem kilkanaście czy kilkadziesiąt osób od niechybnej śmierci. Te osoby, o których, bo pomogliśmy tysiącom osób, ale myślę, że te kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, którym pomogłem, to były osoby, do których jeśli bym nie dotarł, to one by były teraz w workach zabierane z lasu, o ile w ogóle byłyby znalezione. I mam informacje, dostaję czasami od jakichś w ogóle nieznanych mi ludzi zdjęcia uśmiechniętych osób, które gdzieś tam, to są oczywiście to jest bardzo mała grupa osób, tak? Ale to jest to, co mogłem zrobić. Żywych, uśmiechniętych w postępowaniu azylowym, gdzieś podejmujących pracę, uśmiechniętych, z takimi już pełniejszymi twarzami niż wtedy, kiedy ich widziałem. Te osoby żyją. I powiem Ci szczerze, że w zupełności mi to wystarcza. Być może to było wszystko, co miałem do zrobienia w życiu. I okej, ja się z tym godzę. Ja nie muszę zrobić nic więcej. To, co ja teraz robię, takie zrzędzenie, bo będę zrzędzić, ponieważ jakby mówiąc, to za dużo widziałem, za dużo doświadczyłem. Natomiast ja nie zamierzam ani na nikogo wpływać, ani nikogo oskarżać. Jakby rozumiem realia tego świata, rozumiem realia polityki, znam trochę historię i wiem, że tak było, tak jest i tak być musi w ramach tego ładu, w którym funkcjonujemy. Ja mogę podejmować refleksję filozoficzną na temat tych procesów migracji, mogę mówić, natomiast to jest takie, wiesz, prowincjonalnego inteligenta, któremu wydaje się, że pewne rzeczy rozumie. Przecież ja nie pojadę
nie wiem, do ministra, do premiera i nie będę mu takich rzeczy mówić, bo oni nawet jeśli to zrozumieją, to nie są w stanie z tym nic zrobić, ponieważ tak funkcjonuje ten świat. Kurczę, ja chcę jechać. No jeśli się uda, to słuchaj, no ale zobaczysz sobie, no każdy powie Ja tak. wiem, po prostu Tak, ręce opadają. panie nie? Czaban, Wiesz, no Mirku, ma pan rację. Oczywiście ma pan rację, no ale pan zrozumie, wiecie, rozumiecie. Mamy związane ręce. Bo Europa, bo Frontex, bo wojna na Ukrainie, bo gaz, bo ropa, bo sranie w banie, zawsze będzie coś. I co mają teraz tych strażników granicznych, którzy wykonywali rozkazy, mają teraz ich wyciągać z domów o 6 rano i stawiać przed sądami? Może być o 7, ale przed sądami powinni stanąć. Nie staną, nie stanie nikt przed sądem. Czyli tego nie było. Wymaszmy sobie z pamięci. Słuchaj, no Znaczy, ja było, rozumiem, wiem, że mówisz, Mirku, o procesach, wiem. było, Ale ponieważ... to jest taka brutalna prawda, poparta tą wiedzą twoją historyczną i tymi innymi przykładami. I ja ci, no wiesz, normalnie płakać się chce, No tak? było, Bo po było, no prostu- było, zawsze było, tylko wiesz, jakby też, co masz, no powiesz tak, no, kiedy mówisz ludziom inteligentnym, ja potraciłem wielu przyjaciół z uwagi na to, co robiłem, tak, o czym mówiłem. I kiedy powiesz im, że ta migracja, która teraz występuje, jest efektem tego, że miejsca, w których żyją, są między innymi przez Zachód, tak? Bliski Wschód jest przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję. Dzieje się to od 100 lat. Afryka jest przez Wielką Brytanię, Francję, Portugalię, Hiszpanię i Niemcy od też kilkuset lat. Państwa, które się tam pojawiły, są tworami sztucznymi, które nigdy wcześniej tam nie istniały i poza może Etiopią nie było takich państw, nie było takich podziałów geograficznych, nie było takich granic w tamtych miejscach nigdy. Na nieszczęście w tamtych miejscach są złoża naturalne, dóbr, których potrzebuje żarłoczny świat Zachodu, a teraz jeszcze Chiny. Że ludzie, którzy uciekają z tamtych krajów, uciekają, ponieważ tam się nie da żyć. To nie jest tak, że oni sobie wymyślili, że wiesz, to ty i ja, kiedy jechaliśmy sobie do Wielkiej Brytanii na początku lat 2000, to robiliśmy to, ale nie groziła nam śmierć. Mogliśmy tutaj jakoś, wiesz, zarabiać, wtedy się 500 zarabiało. Jak zarabiał 500, no to miał taką, wiesz, był w miarę był szczęśliwy. 1500 to zarabiali nie? No w tamtych i latach. tutaj nieopodal ziemniaki można było Funt posadzić miał i zajebisty jeść. kurs. Wiesz, ja pamiętam, jak ja byłem na przełomie 99-2000 w Wielkiej Brytanii, to funt stał 7,50. Człowieku, przyjechałem z funtami, to byłem królem życia. Nie? To jest co innego. Ci ludzie stamtąd odchodzą, ponieważ tam się nie da żyć. Bo ten świat jest cały. Dlatego jakby nie ma możliwości naprawienia tego z poziomu, w którym obecnie funkcjonujemy, z poziomu energożernej, żarłocznej gospodarki człowieka Zachodu, który to podstawowym problemem nas wszystkich jest to, że my nie jesteśmy w stanie się nażreć. Nie ma takiej ilości żarcia, które nas zadowoli. Nie ma takiego komfortu, nie ma takiego poziomu życia, który nam wystarczy. Nigdy. Smutna, A szczera do bólu i brutalna. A jeszcze są Chiny. Prawda. Kraj, który jest totalną enigmą, którego kompletnie nie rozumiemy. Wiesz, ja kiedyś byłem strasznie zafascynowany Azją, buddyzmem, filozofiami Dalekiego Wschodu. Trochę pojeździłem po tej Azji, trochę, wiesz, tam widziałem różne rzeczy, różnych ludzi, wiesz. No to nie jest jakby świat, który ja rozumiem, nie? To nie są ludzie, którzy funkcjonują według takich norm, które jakoś ja jestem w stanie pojąć. I to jest na pewno otwarcie dyskusji w kolejnym temacie. Tak, ale ja na przykład jestem w stanie, wiesz, ale na przykład ja mam, wiesz, na przykład świetnie rozumiem kody, niektórzy mogą na mnie za coś się obrazić, ja świetnie na przykład rozumiem kody kulturowe
ludzi z krajów islamskich. Byłem przekonany, że moja jakby znajomość, wiesz, ja znam i sanskryt, to troszeczkę, bez przesady, nie znam dobrze, ale znam, wiesz, znam realia, bo od dziecka w zasadzie siedzę w tym fascynowaniu się Indii, Chiny, Japonia, tak dalej, nie? Ja myślałem, że tam jakby jest coś, co ja rozumiem. Ciekawe okazało się, że ten świat islamu, którego tak się wszyscy straszliwie boimy, on dla mnie był najbardziej czytelny i najbardziej zrozumiały. Ja rozumiem tych ludzi, którzy przyjeżdżają i oni myślą, co ciekawe, oni myślą zupełnie podobnie do nas. Ta nakładka w postaci islamu, czy w postaci, wiesz, różnych takich religijnych rzeczy, to jest nieistotne. I o tym, mam nadzieję, Mirku, jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli porozmawiać, ale dziękuję Ci za tę brutalną, szczerą prawdę o tym, czego możemy się spodziewać konkretnie, wiesz, chociażby w tej sytuacji pogranicznej. Mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia na sam koniec, ponieważ wiele osób było mi wdzięcznych w tym czasie, kiedy ja byłem sygnalistą na samym początku. A dobrze o tym wiesz, że byłem jednym z pierwszych, jeśli nie w ogóle pierwszy, tak? I w pewnym momencie posłużyłem się słowami Marcina Lutra: tu stoję, inaczej nie mogę. I chciałbym jeszcze jeden do tego dodać element, bo wczoraj sobie obejrzałem któryś z kolei raz film Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I tam jest taki moment, znaczy, wiesz, no, młodzież wychowana na tym filmie pamięta dobrze ten fragment filmu, kiedy pod sam koniec niejaki Anderson, uczeń tej elitarnej szkoły, w ramach sprzeciwu wobec tego, co zrobiła dyrekcja szkoły, w jaki sposób zmusiła go do tego, żeby był gnidą tak naprawdę. Tak, system zmusił go do tego, żeby był gnidą, żeby doniósł na swojego nauczyciela, który uczył ich tylko literatury, niczego więcej, a przez literaturę uczył ich myśleć. I w takim kluczowym momencie ten chłopak robi coś, co wcześniej praktykowali w ramach zabawy z tym nauczycielem. Wchodzi na stół i mówi: o kapitanie, mój kapitanie. To był taki moment, kiedy właśnie wcześniej mówi ten nauczyciel, Mr. Keaton, mówi do swoich uczniów, że w momencie, kiedy się nie zgadzacie, kiedy wiecie, że macie rację, kiedy wiecie, że to, co myślicie i mówicie i tak jak postępujecie, jest słuszne, miejcie odwagę wejść na stół i powiedzcie: o kapitanie, mój kapitanie. I ja Ci powiem, że no myśmy to robili. Ja na ten stół wlazłem, powiedziałem: o kapitanie, mój kapitanie, powiedziałem jeszcze: tu stoję, inaczej nie mogę, i dalej stoję na tym stole. Ja z niego nie zejdę, ponieważ nie mam do czego schodzić. Głosowałem na ten rząd, który teraz rządzi, na tego Donalda Tuska i na tą koalicję, ponieważ to, co było dla mnie nie do zaakceptowania, ale to wszystko. Ja nie wiążę z tym rządem żadnych nadziei, żadnych jakichś takich złudnych marzeń, ponieważ moją jedyną motywacją do tego, że głosowałem na ten rząd, było to, że posiadając wiedzę historyczną na temat procesów, które zachodzą w systemach autorytarnych i takich, które dążą do totalitarnych rozwiązań, po tym, co wydarzyło się tutaj przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Ludzie sobie mogą ze mnie się śmiać, ale tak, następne po tym, co zrobiła władza rządu Prawa i Sprawiedliwości, następne, zgodnie z tym, co historia nam mówi, były obozy koncentracyjne. I ja po prostu głosowałem na Koalicję Obywatelską i na ten obecny rząd dlatego, że nie chciałem, żeby te obozy koncentracyjne powstały. Natomiast nic więcej, żadnych więcej marzeń nie mam. Wiem, że te obozy nie powstaną, ale wiem, że Polska dalej będzie krajem, ponieważ żyjemy w świecie, którego nie jesteśmy w stanie poprawić. Ponieważ potrzebujemy, wiesz czego my potrzebujemy? Potrzebujemy nowego Marcina Lutra, który... Marcin Luther, w ogóle Marcina Lutra III, bo pierwszy Marcin Luther zakwestionował porządek Europy, średniowiecznej Europy, u schyłku średniowiecza, poprzez wyzwolenie ludzi z myśli, że jedynie Kościół katolicki może wprowadzić ich do Królestwa Niebieskiego. On powiedział tak: ludzie, nie płaćcie pieniędzy za bilet do nieba, bo to chodziło o to, że Kościół brał kasę za to, że zwalniał ludzi z grzechu. Powiedzieli: pojebani jesteście, nie płaćcie kurwa kasy. Królestwo Niebieskie jest dostępne za darmo, ponieważ Jezus kurwa każdego przyszedł wyzwolić i tylko wystarczy, że to zaakceptujesz. To było na porządku duchowym. Natomiast konsekwencje polityczne było takie, że rozpierdolił się
porządek Europy oparty o dominację Watykanu i Stolicy Apostolskiej. Potem był drugi Martin Luther King, który powiedział, że osoby o czarnym kolorze skóry są też ludźmi i mają prawo robić to samo, co inni. Mogą jeździć autobusami razem z białymi, chodzić na uczelnie razem. Pamiętajmy, że w latach 60. w Stanach jeszcze czarnoskórzy oficerowie mieli odrębne kasyna, odrębne koszary, odrębne kible. Podobnie było w restauracjach, że czarni nie mogli wchodzić do restauracji dla białych. W autobusach mieli miejsca z tyłu. I od czego się zaczęło? Rosa Parks. W pewnym momencie powiedziała to i usiadła w autobusie z przodu. I w tym momencie wyjebali ją z tego autobusu, tak zaczęły się rozruchy, powstał Martin Luther King, w efekcie mieliśmy Baracka Obamę jako prezydenta. To był taki mały Luther King amerykański. My potrzebujemy teraz trzeciego Marcina Luthera, który nie na poziomie religijnym, tylko na poziomie takim politycznym, na takim poziomie metapolitycznym, powie, że świat, w którym żyjemy jest że to wszystko nie tak może być, ponieważ to nas prowadzi donikąd. My uczestniczymy w ślepej uliczce cywilizacyjnej, która prędzej czy później musi się skończyć, ponieważ to wynika z prostych obliczeń. Poziom życia, jaki proponuje nam cywilizacja Zachodu i sposób, w jaki to osiągamy, jest niemożliwy do utrzymania z powodu tego, że zasoby, przestrzeń są skończone, a w dużej mierze już przeżarte. I to jeszcze zostawmy na kolejne spotkania z Mirosławem Miniszewskim, filozofem, zwykłym chłopakiem, jak mówi Mirek, też po zawodówce, ale też aktywistą, sygnalistą, o kapitanie. Byłem. Dzięki, Mirku. Dziękuję. Dzięki. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarraj. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi Raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. A grono moich patronów tworzą Karol Stańczyk, Anna Guzek, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Tobi, Fadi Al-Kadim, Dariusz Cygert, Anna Godlewska, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa, Basia Esz, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Agata Pelczarska, Łukasz Kostka, Wiesław Treszczotko, Michał Krysa, Ala Fila, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Maria Noska, Robert Więckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna, Piotr Celiński, Rafał Krzyśków, Beata Sujka, Dorota Podgórska, Agnieszka Bajda, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Prewit, Robert Smaga, Paweł Pacyński, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam, Magdalena Bejfus, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Adrian Tylczyński, Krystyna Lasota, Małgorzata Staszewska, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał,
Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Vanessa Stolarek, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Gosia Walkowiak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Darek Łankowski, Piotr Sujka, Ania Pieńkowska, Katka Mazurczak, Krzysztof Biniarz, The Jacker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta, Dariusz, Paweł Gąsior, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Piotr Jędrychowski, Wioletta Chrost, Krzysztof Rudnik, Ela Sok, Dariusz Pypłacz, Beata Danilewska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Alicja Kowalik, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, Jasu, Dawid Weisbrot, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra, Wioletta Mikołajczyk, Joanna Marciniak, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Wawrzyniec Mąkinia, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Irma Czerwińska, Ewa Zwierzyńska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Małgorzata Szczykała, Iwona, Agnieszka Grondas, Tomasz, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Weronika, Barbara Pomorska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Anna Smęda, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Michał Kowalówka, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Dziękuję również tym, którzy na portalu Buy Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo, a w taki sposób w grudniu wsparli mnie Maciek Tarmas, Aleksandra Czapiga, Artur Zaręba, Jacek Stryła, Zuzanna, Jerzy Spólnicki, Ewa Mazurek, Agnieszka Malkiewicz, Danuta Rakowska, Wedana, Małgorzata Maj, Julita, Jerzy Stromski, B. Chudek, Agnieszka Tyszkiewicz, Magdalena Poremska, Robert Bień, Ewa Kafarska-Pietrasik, Anna Śliwińska, Maja Krupa, Elżbieta Rożek, Luba, Ewa Klubsz, Grażyna Nasińska-Jurek, Wioletta Czykun i Anna Chorodeńska. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.